chwili z takimi dostępnymi materiałami, jak mamy, czyli telefon komórkowy, którym możemy zrobić absolutnie wszystko, film może nakręcić każdy. Ale żebyśmy mogli zobaczyć film w kinie, żeby film miał taką wartość, jaką byśmy chcieli, żeby miał, potrzebne są niestety, drodzy Państwo, pieniądze. I to jest sprowadzanie ludzi na ziemię, bo niestety wyprodukowanie dużego filmu, dobrego jakościowo, z dobrą obsadą, takiego, który z przyjemnością będą Państwo mogli zobaczyć w kinie, jest drogi. I pieniądze na pozyskanie tego filmu trzeba w jakiś sposób pozyskiwać. Jednym z takich sposobów na pozyskiwanie środków na produkcję filmów są właśnie regionalne fundusze filmowe. Ja reprezentuję jeden z takich funduszy, Śląski Fundusz Filmowy, prowadzony przez instytucję filmową Silesia Film. I postaram się Państwu pokrótce opowiedzieć, jak to się dzieje, że filmy są realizowane w miejscach, do których trafiają nie przez przypadek. I jak to się dzieje, że nie wszystko jest realizowane w stolicach, w dużych ośrodkach filmowych? Jak zrobić, żeby film przyciągnąć do regionu i dlaczego warto to zrobić? W tytule bardzo przekornie pytamy, czy Tom Cruise może nakręcić film w naszym mieście. Oczywiście, że może. Jest to absolutnie retoryczne pytanie. Podpytanie, które warto sobie zadać, brzmi: dlaczego chciałby to zrobić i dlaczego my chcielibyśmy, żeby to zrobić, oprócz wiadomych powodów, żeby sobie zrobić zdjęcie z Tomem Cruise'em na przykład. W Polsce w tej chwili czynnie działa 10 regionalnych funduszy filmowych. Te fundusze działają albo w miastach, z nazwy Państwo bardzo łatwo wywnioskują, albo działają na poziomie regionalnym, tak jak nasz Śląski Fundusz Filmowy. Prowadzone są, tak jak w naszym przypadku, finansowane są z środków wojewódzkich. W naszym przypadku utrzymujemy fundusz z dotacji Urzędu Marszałkowskiego i dzięki temu pieniądze, które pozyskują fundusze, mogą być wydawane właśnie na produkcje filmowe w regionie. Dlaczego warto po te pieniądze sięgać? One nie są, drodzy Państwo, duże. Nie są duże. Oczywiście te kwoty, o których my mówimy, nam się wydają olbrzymie. Śląski Fundusz Filmowy dysponuje w tej chwili kwotą 1 miliona złotych rocznie. Są fundusze, które mają nieco mniej pieniędzy, takie, które mają ich nieco więcej, bo łączą na przykład środki miasta i województwa. Ale w skali budżetów filmu to są nadal bardzo nieduże pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy Państwo mają świadomość tego, jakiego rzędu budżety filmu, jakiego rzędu pieniądze potrzebne są, żeby złożyć taki budżet na film. Średnio film fabularny w Polsce kosztuje około 6-7 milionów złotych. Film historyczny będzie oczywiście o wiele droższy, bo wymaga dużo większego wkładu w scenografię, w kostiumy. Mówimy już wtedy o kilkunastu milionach złotych, ale duże koprodukcje międzynarodowe realizowane w Polsce, na przykład z zagraniczną obsadą, takie, których część produkcji jest realizowana poza granicami, to są już dziesiątki milionów złotych. No i teraz ten nasz milion, który jeszcze dzielimy na kilka produkcji, jest naprawdę czymś niewielkim, jest taką wisienką na torcie, który musimy najpierw upiec, o czym Państwu też za chwilę powiem. Ale jak Państwo mogą zobaczyć na slajdzie, fundusze filmowe obchodziły w ubiegłym roku 15-lecie. I w ciągu tych 15 lat działalności łącznie wszystkie fundusze filmowe, teraz to jest 10, ale były lata, kiedy były jeszcze czynne fundusze, na przykład w Poznaniu, ale nie było najmłodszego gdańskiego, wtedy 825 projektów filmowych, to jest naprawdę bardzo dużo, mogło skorzystać z tych środków funduszowych na łączną kwotę 112 milionów złotych. Fundusze regionalne można łączyć, a zatem jeżeli któryś z producentów zechce zrealizować film w różnych miejscach w Polsce, może zwrócić się do różnych funduszy filmowych, łączyć te środki, dzięki czemu jeżeli średnio każdy fundusz dołoży mu 300 000, 400 000, to taki milion jest do wzięcia i to już całkiem ładnie reperuje budżet takiego filmu. I teraz chcę Państwu opowiedzieć o tym, co ten film robi w regionie z dwóch różnych perspektyw.
Po pierwsze, co my jako region możemy zrobić dla filmowców, żeby oni zechcieli tu przyjechać? Bo oczywistym jest, że najłatwiej będzie filmowcom realizować film w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że większość aktorów będzie z Warszawy, oni grywają w teatrach, mają swoje zobowiązania, mogą po planie zdjęciowym wrócić na deski teatru, nie muszą brać na przykład wolnego w innych miejscach, w których pracują. Ekipa rozchodzi się do domu, nie zawsze trzeba organizować im noclegi. Większość firm skupiona jest w Warszawie, no ale drodzy Państwo, proszę się nie obrazić, jeżeli ktoś z Państwa jest ze stolicy, ale ileż można oglądać na ekranie Pałac Kultury i te lokacje, które są tam umiejscowione. My z przyjemnością zapraszamy filmowców, bo dysponujemy takimi lokacjami, których po pierwsze może nie być w innych częściach Polski, po drugie są w jakiś sposób niezwykle charakterystyczne, ale również mogą udawać takie miejsca, do których wcale nie trzeba pojechać, które normalnie znajdują się za granicą i trzeba by było zainwestować mnóstwo środków, żeby przerzucić tam produkcję. Tymczasem można przyjechać do któregoś z regionów, na przykład do województwa śląskiego i znaleźć tutaj mały Berlin, Wiedeń, znaleźć takie kamienice, gdzie ulica dobrze ustawioną kamerą może spokojnie imitować na przykład Berlin lat 40. I teraz co my robimy, żeby ci filmowcy zechcieli tutaj przyjechać? Mianowicie mówimy im, że zaoszczędzą. Zaoszczędzą przede wszystkim pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie, dysponujemy bazą lokacji, jesteśmy w stanie zaproponować producentowi miejsca, w których może realizować film. Zazwyczaj odbywa to się tak, że ktoś z działu produkcji, kto zajmuje się lokacjami, wysyła do nas taką listę miejsc potrzebnych do zrealizowania filmu. Po lekturze scenariusza bardzo łatwo taką listę ułożyć, które wnętrza, plenery, jakie miejsca są potrzebne, żeby film nakręcić. Wysyłają do nas takie zapotrzebowanie, a my korzystając z bazy, którą budujemy już od 2011 roku, jesteśmy w stanie takie miejsca zaproponować. Mamy też bardzo sprawnie działającą siatkę kontaktów z gminami na terenie województwa, z mniejszymi, większymi miejscowościami. Mamy zaprzyjaźnionych pracowników w takich miejscach, do których dzwonimy i podpytujemy, jeżeli trudno nam znaleźć jakieś miejsce albo nie do końca znamy takie miejsca, w których mogłoby wyglądać tak jak na tych referencjach, które mamy, to kontaktujemy się z takim miastem, pytamy, czy może Państwo mają takie, a nie inne miejsce. Oni nas w tym wspierają i dzięki temu wysyłamy ofertę, którą producent może przeglądać z dowolnego miejsca w Polsce, ale również poza granicami kraju, więc nie musi inwestować środków po to, żeby tu przyjechać i szukać tego sam. Nie musi zatrudniać dodatkowych osób, nie musi wydawać pieniędzy na pobyt, na paliwo. To jest oszczędność przede wszystkim środków, ale też czasu. My jesteśmy w stanie to zrobić szybko, mamy te swoje kontakty, mamy tą bazę zbudowaną, mamy wiedzę, gdzie to wszystko jest, więc jesteśmy w stanie w ciągu 2 dni zbudować bardzo obszerną ofertę lokacji. Producentowi zajęłoby to co najmniej kilka tygodni. Zatem bierzemy ich po prostu na kasę. Ale również opowiadamy, że mamy wiedzę, której nie mają oni. I to jest prawda. Jeżeli znajdujemy się w nowym miejscu, nie do końca wiemy, jak się poruszać. Nie w każdym mieście dokładnie tak samo wszystko jest zbudowane. Nie każdy wydział danego miasta zajmuje się tym samym, co wydział w innym mieście. One się nawet potrafią inaczej nazywać. Poza tym wszędzie musimy przejść pewną ścieżkę służbową, która trwa. My naszą pracę opieramy przede wszystkim, tak jak wspominałam, na tych kontaktach. Znamy bardzo dobrze region, stąd jesteśmy, w tym się specjalizujemy, zatem działamy nie na omacka, tylko wiemy gdzie, co i jak. Dajemy producentowi pewne know-how, którego on nie posiada i dajemy mu to wszystko za darmo. Działamy statutowo jako instytucja kultury. I jesteśmy też bardzo wiarygodnym partnerem. Wiarygodnym partnerem dla obydwu stron. Zarówno dla producenta, który jest osobą w jakiś sposób anonimową. Oczywiście my w branży możemy kogoś znać, ale jeżeli on trafia do urzędu i potrzebuje zgody na przykład na zajęcie jakiegoś pasa ruchu, to trafia tam jako anonimowy człowiek. To wszystko będzie musiało przeprocedować się, czasem brzmi bardziej albo mniej wiarygodnie, czasem pewne pomysły szalone
filmowców, które my wiemy, że doprowadzą do jakiegoś wspaniałego efektu, z perspektywy człowieka pracującego w urzędzie mogą wydawać się w jakiś sposób niebezpieczne. Zatem my jesteśmy tym buforem bezpieczeństwa dla producenta, który czuje się zaopiekowany i prowadzimy go troszeczkę, mogłabym powiedzieć nawet za rękę, kontaktując się z różnymi instytucjami, ale też dla tych instytucji, jako instytucja podległa Urzędowi Marszałkowskiemu, jesteśmy wiarygodnym partnerem. To znaczy, jeżeli my przyprowadzimy produkcję i poprosimy o pomoc, o wsparcie dla niej, to znaczy, że to jest wiarygodna produkcja. My w jakiś sposób uwiarygadniamy te projekty, które mogą wydawać się czymś niepewnym. Ktoś może mieć jakieś obiekcje, czy aby na pewno ten trud, który zostanie włożony w zamknięcie czegoś, w udostępnienie czegoś, czy ktoś nie uszkodzi na przykład obiektu. Proszę sobie wyobrazić, że ekipa licząca 80 osób próbuje zrealizować zdjęcia w muzeum, które jest obiektem historycznym, które posiada cenne eksponaty, no ale nie wyobrażamy sobie realizacji tej sceny gdzie indziej, jak tylko w tym miejscu. I teraz z chwilą, kiedy my przychodzimy z takim producentem wespół w zespół i prosimy to muzeum o wsparcie, mówimy, że mamy doświadczenie we współpracy z tym producentem, wiemy, że nic niedobrego się dla tego obiektu nie wydarzy, no to proszę sobie wyobrazić, jak temu producentowi jest łatwiej to realizować. Stąd te 3 rzeczy, o których Państwu powiedziałam, są niezwykle istotne. My właściwie opieramy na tym, tą naszą działalność polegającą na tym, żeby jak najwięcej filmów było realizowanych w województwie. Tutaj mają Państwo krótkie podsumowanie tego, co my jako komisja robimy. Dlatego, że przy regionalnych funduszach filmowych działają najczęściej komisje filmowe. Nie wszędzie, ale w większości przypadków i Śląski Fundusz Filmowy również posiada Śląską Komisję Filmową, Silesia Film Commission, która tego typu usługi dla producentów świadczy. I najczęściej w taki sposób zaczyna się nasza przygoda z filmem, że poszukujemy dla niego lokacji, pomagamy mu zorganizować dokumentację scenograficzną. Dokumentacja scenograficzna to jest takie wydarzenie, kiedy producent przyjeżdża, już wie, że te miejsca mu się podobają, już reżyser, operator, scenograf zaakceptowali te zdjęcia, podoba im się to miejsce, ale muszą przyjechać zobaczyć, czy realnie będą w stanie tam film zrealizować. Czy jest w stanie wjechać jakiś samochód z dużym tonażem, czy zmieszczą tam ekipę, czy mogą się podpiąć do prądu i tak dalej, więc taka dokumentacja się odbywa i my też w takich kwestiach pomagamy. A teraz proszę zerknąć na to z drugiej perspektywy. Dlaczego my w ogóle tych producentów tu przywozimy? Bo oczywiście wspaniale jest świętować takie sukcesy jak najnowszy sukces filmu Jonathana Glazera, filmu Strefa Interesu, filmu nagrodzonego 2 Oscarami. To jest ogromny sukces, ale żeby móc powiedzieć, że to jest też sukces regionu, w którym ten film był realizowany, to my musimy coś dać. Ale warto te rzeczy robić z kilku powodów. Po pierwsze, z bardzo prozaicznego powodu, ale niezwykle ważnego, z powodu gospodarczego. Taka produkcja filmowa przyjeżdżająca na zdjęcia do regionu spędza tu dużo więcej czasu niż ta ilość dni, która jest realizowana. Bardzo prosty rachunek. Jeżeli Jonathan Glazer przyjechał ze swoim filmem do Katowic na 9 dni, Katowic i okolic, do województwa na 9 dni zdjęciowych, to łącznie spędzili tutaj prawie miesiąc. 2 tygodnie przed realizacją zdjęć już pojawiła się ekipa, która montowała scenografię, przygotowywała obiekty do wejścia aktorów do tego stanu, z którego potem Państwo go widzą za ekranów. To trzeba przygotować, trzeba załatwić pewne formalności, których my też już za producenta nie załatwimy, pewne podpisy trzeba złożyć. Naprawdę duża część ekipy nocuje już prawie 2 tygodnie przed realizacją zdjęć, a potem trzeba to posprzątać, więc kolejne prawie 2 tygodnie po realizacji zdjęć lwia część ekipy zostaje tutaj, żeby pewne rzeczy po sobie pousuwać. Więc miesiąc obecności takiej ekipy w Katowicach to jest po pierwsze zatrudnianie, to są 3 takie aspekty, o których będziemy mówili, aspekcie bezpośrednim, pośrednim i indukcyjnym. Ten bezpośredni jest najbardziej łatwy do szacowania, mianowicie zatrudnia taka ekipa osoby związane z regionem. Te osoby, które tutaj mieszkają, mają pracę. Zatrudnia się specjalistów z branży, operatorów dźwięku, światła. Cały ten sektor branży kreatywnej jest angażowany wtedy, kiedy produkcja tutaj przyjeżdża. Oczywiście
Oczywiście, że oni przywożą również swoich specjalistów, ale najłatwiej jest sięgnąć wtedy po lokalnych, bo to niweluje koszty. Druga kwestia to jest ten pośredni aspekt, czyli wszystkie te usługi, które nie są bezpośrednio związane z produkcją, tak by nam się mogło wydawać, ale są niezwykle istotne do tego, żeby taka produkcja mogła być przeprowadzona. Ekipa musi gdzieś nocować, zatem hotele, firmy cateringowe, oni coś muszą jeść, będąc tutaj na zdjęciach. Transport, usługi medyczne, ochrona planu, wszystkie te firmy, które znajdują zatrudnienie w innych również sektorach pozafilmowym, ale na czas realizacji zdjęć tutaj znajdują również swoje zatrudnienie. I trzeci aspekt indukcyjny polega, kolokwialnie mówiąc, na tym, że ta ekipa, która tutaj spędza czas, wydaje też tutaj pieniądze, swoje prywatne pieniądze, nie pieniądze produkcji. Jeżeli ktoś przebywa 14 dni zdjęciowych w Katowicach, w Bielsku, w Gliwicach czy okolicach, musi też coś wiedzieć, coś robić po zdjęciach. Jeżeli plan jest nocny, to pewnie w ciągu dnia odsypiają. A jeżeli zdjęcia są realizowane, wymagają na przykład światła dziennego i są realizowane w okresie jesiennym do godziny 16, to od 17 ci aktorzy wychodzą sobie na kawę, na herbatę, na zakupy, do teatru, do kina, więc zostawiają swoje prywatne pieniądze. To jest troszeczkę tak jak turystyka, tylko skierowana do tej branży, która tutaj pracuje. Zatem mówiąc zupełnie bezpośrednio, pieniądze, które my wydajemy z funduszu, dofinansowujemy projekt, one tutaj zostają w dwojaki sposób. Po pierwsze, w ten sposób, który Państwu przed chwilą opowiedziałam, a po drugie, zgodnie z zapisami regulaminu, producent ma obowiązek wydania 150% tych środków, które od nas pozyskał, właśnie w regionie. To znaczy, że 50% więcej, połowa tego, co my mu dajemy, on jeszcze musi ją dołożyć i tutaj zostawić. Nie ma łatwiejszego sposobu inwestowania środków w swój sektor kreatywny przez region, przez miasto, jak właśnie poprzez fundusz, który wymusza na producencie, żeby te środki tutaj zostały. Czysta inwestycja, ale również ekwiwalent promocyjny. Mówiliśmy o pieniądzach, ale przecież jeżeli film odnosi sukcesy, to my jako region jesteśmy częścią tych sukcesów. Możemy się tym chwalić, bo ci ludzie tu spędzili czas. To znaczy, że miejsca, które zagrały w filmie, zagrały w tak dobry sposób, że trudno im odmówić tego, że są częścią sukcesu filmu. Również ta ekipa, która stąd pracowała nad filmem, jest częścią jego sukcesu. Na sukces filmu składa się naprawdę wiele czynników i bez żadnych ogródek możemy mówić o tym, że sukcesy takich filmów jak właśnie Strefa Interesów jest właśnie sukcesem również regionu. Gwarantujemy regionowi, zapraszając film tutaj do nas, to, że ekipa będzie mogła spotkać się, też dziennikarze będą mogli spotkać się z przedstawicielami ekipy na planie. Organizujemy dzień prasowy na planie filmowym. Gwarantujemy nam lokalną premierę, to znaczy, że mieszkańcy danego województwa, który jest zaangażowany w produkcję, mogą jako pierwsi zobaczyć film, zanim film trafi do kin. Tak jak z Państwu wspominałam, wyniki frekwencyjne, czyli to, ile osób zobaczy film, przekłada się również na jego taki sukces ekonomiczny. Nie ukrywamy, że film zarabia na tym, że więcej osób go zobaczy. Fundusze filmowe są koproducentem, to znaczy, że partycypują również w takich sukcesach komercyjnych. Jeżeli film zarabia, to zarabiamy też my, proporcjonalnie do wkładu, zatem nie są to gigantyczne pieniądze, bo te nasze wkłady też nie są duże, ale pozwala nam to budować budżet funduszu, czyli jeżeli w danym roku któryś z filmów, który dofinansowaliśmy, zarobił i oddał nam część środków zgodnie z proporcjami, które wynikały z naszej umowy, to my te pieniądze w kolejnym roku dokładamy do funduszu i mamy po prostu więcej. Możemy wesprzeć więcej projektów. Jest jeszcze jeden aspekt, dla którego warto przyciągać projekty do regionu, to jest właśnie tak zwany set jetting, czyli ten aspekt turystyczny. Film jako takie zjawisko, które powoduje rozwój turystyki w danym miejscu. Przykładów tego na świecie jest wiele. Nie sposób tego wymienić wszystkiego. Pokażę Państwu te najbardziej spektakularne przykłady, które na pewno nie są Państwu obce, mianowicie Nowa Zelandia i Władca Pierścieni. Po realizacji tej serii na terenie Nowej Zelandii
o 40% wzrosła liczba turystów na tym terenie, odwiedzających miejsce tylko z tego powodu. Downton Abbey. Oczywiście, że rejony Wielkiej Brytanii są obiektem i destynacją turystyczną, ale Brytyjczycy oparli wiele swoich wycieczek turystycznych o te miejsca, które były zarówno w serialu, jak i potem w filmie eksplorowane. Można sobie w Londynie wykupić wycieczkę do Downton Abbey i pojechać szlakiem filmu, zobaczyć te miejsca, w których to było realizowane i proszę mi wierzyć, to wcale mało nie kosztuje, zatem naprawdę można na tym ugrać całkiem niemałe środki. No i ulubiony przykład wszystkich gmin i miast, każdy chce mieć swojego ojca Mateusza. Swego czasu serial Ojciec Mateusz przyniósł Sandomierzowi gigantyczne takie właśnie ekwiwalenty promocyjne. Dlaczego? Już nie mówiąc o wzroście liczby turystów, o czym Państwo mogą przeczytać, ale miasto doskonale wykorzystało ten potencjał, otworzyło trasę turystyczną, a Muzeum Figur Woskowych, o którym wspominam, jest prywatne, zatem ktoś w ogóle złapał ten pomysł i prywatnie otworzył takie muzeum, żeby móc na tym zarabiać. Ale są też dwa bardzo ciekawe obiekty na terenie Sandomierza, które są jakimś takim efektem tego filmu, mianowicie jest dworek ojca Mateusza, jest kawiarnia u Plabana i proszę mi wierzyć, że były takie czasy, kiedy trudno było tam wypić kawę, trudno było włożyć palec, żeby się tam zmieścić. Ale jest również specjalne odznaczenie policji, mianowicie jeżeli widzimy, że dzieje się coś niedobrego, jeżeli zauważymy jakieś przestępstwo i opowiemy o tym policji, to możemy liczyć na statuetkę bądź jak ojciec Mateusz, zatem nie musisz być policjantem, żeby czynić dobro i ścigać przestępców. W Sandomierzu każdy może się poczuć jak policjant i nawet w taki sposób lokalna policja wymyśliła, że można przekuć obecność filmu w absolutny sukces, a dodam tylko, że serial Ojciec Mateusz nie miał ani jednego dnia zdjęciowego aktorskiego w Sandomierzu. Zatem Artur Żmijewski nigdy nie przechadzał się ulicami Sandomierza, przeszedł się 2 razy, potem to było tylko duplikowane. Były skręcane plenery, natomiast wszystkie wnętrza, które Państwo widzą, to jest studio już wcale nie w Sandomierzu. Zatem reasumując, chciałam tylko Państwu pokrótce powiedzieć, że absolutnie warto robić wszystko, żeby produkcje trafiały do regionu, bo to się nam, mówiąc kolokwialnie, po prostu opłaca. I warto zostawać w kinie do samego końca i czytać listy napisów, bo tam Państwo się mogą dowiedzieć czasem bardzo ciekawych rzeczy, gdzie film był realizowany i mogą się Państwo zaskoczyć, że film, który Państwo właśnie skończyli oglądać, być może dział się całkiem niedaleko miejsca Państwa zamieszkania. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.